Witam serdecznie w ten piękny zimowy poranek. Piękny nie tylko dlatego, że mamy dzisiaj ładną pogodę, lekki mróz, -2, ale też dlatego, że mamy dzisiaj fajny samochód i fajne plany. Otóż jadę Audi A6 Allroad z mocnym 320-konnym silnikiem diesla. I jadę w miejsce, w którym nigdy nie byłem. To znaczy, jeden z naszych kolegów redakcyjnych twierdzi, że jest gdzieś w okolicach Tyńca naprawdę fantastyczne miejsce, gdzie takie auto jak Audi Allroad mogłyby pokazać to wszystko, co umie najlepszego, więc postaramy się tam dojechać i przetestować to auto, mam nadzieję, że w głębokim śniegu, bo i śniegu w Krakowie też, przynajmniej dzisiaj, nie brakuje. Ja tylko powiem, że dzisiaj nie mam niestety całego dnia na zrobienie zdjęć, dlatego początek filmu robię już jadąc na miejsce. I może od razu zacznę od tego, że Audi A6 do naszej redakcji, albo nasza redakcja do Audi A6 ma szczęście, dlatego że była już u nas w teście i piekielnie mocna RS6 i równie mocna jak ta 320-konna silnikiem diesla wersja Avant. I przyjazdem pojawiła się również wersja limuzyna po faceliftingu, chociaż nie robiliśmy z niej testu, ale zdążyliśmy zrobić pomiary. No i dzisiaj, właściwie wczoraj w nocy dojechała, właściwie ją przywiozły z Warszawy, wersja Allroad, także zapraszam na test, a na początek opowiedzmy, czym właściwie jest Allroad, chociaż chyba każdy to wie, ale i tak. Audi Allroad nie jest zbyt krzykliwe. Widzimy napis Allroad, jak widać na progach, widzimy na kierownicy, widzimy na komputerze, czy też na obrotomierzu. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o oznaczenia. Natomiast jeśli chodzi o różnice techniczne, to wszystko jest przed nami. Na wysuwanym ekranie widzimy dodatkowe ustawienie Audi Drive Select, a mianowicie ustawienie Allroad, które zamiast standardowych, które możemy na przykład uzyskać w trybie Comfort czy Auto 14 cm prześwitu, uzyskujemy w trybie Allroad, uwaga, 17,5. I tu widać, jak pokazuje, że jesteśmy prawie że na najwyższym ostatnim ustawieniu prześwitu zawieszenia. Natomiast możemy to obniżyć, jeśli przejdziemy w tryb Dynamic i wtedy widać, że samochód w tej chwili próbuje zejść najniżej. Ten docelowy ząbek jakby jest zaznaczony na biało, dopiero jedziemy tam w dół i wtedy mamy 1,5 cm mniej, a mianowicie 12,5 cm prześwitu. To jest na autostrady. Natomiast w trybie Allroad zamiast standardowych 14 uzyskujemy aż 17,5 cm prześwitu i możemy z taką prędkością, z takim prześwitem jechać aż do 80 km/h, ale gdyby to było za mało, to mamy jeszcze tryb podnoszenie, wciskamy podnoszenie i wtedy, jak widać, miga ten najwyższy ząbek. Wtedy możemy uzyskać dodatkowy centymetr, czyli 18,5 cm prześwitu, co oznacza, że nie możemy się rozpędzić powyżej 35 km/h, co i tak nie jest mało. To nie jest koniec. Mamy tu dodatkowo systemy CAR i tu mamy dodatkowo asystę kierowcy i uwaga, wskaźnik nachylenia. Tylko w Allroadzie mamy tu informację, że auto jest przechylone o 4 stopnie w lewo i o 4 stopnie do tyłu, jak widać. Oprócz tego mamy tu dodatkowy przycisk, czyli asystenta zjazdu. A więc A6 w wersji Allroad, jak widać, technicznie całkiem sporo różni się od zwykłej A6 w wersji nawet z pneumatycznym zawieszeniem, ale tak naprawdę różnice wyjdą dopiero wtedy, kiedy ja wysiądę z samochodu i pokażę, gdzie przyjechaliśmy. A przyjechaliśmy do lasu i to do lasu, który nie jest taki płaski, bo mamy w tej chwili 14-stopniowy podjazd pod górkę i samochód bez problemu dał się w ten sposób ustawić. Jak widać, nie wykopaliśmy tu kołami jakiejś większej dziury, a pod kołami mamy mokry śnieg, pod śniegiem mamy mokre liście, więc naprawdę nie ma tu jakiegoś wymarzonego, łatwego podjazdu, ale Audi poradziło sobie bez problemu. Czym się taki samochód różni od zwykłej A6? No to widać na dobrą sprawę na pierwszy rzut oka. Mamy tu widoczne nakładki na nadkola, mamy trochę inne zderzaki, tam widać, że już odtąd mamy inne wykończenie. Podobno są też takie osłony
I z przodu, i z tyłu podobno też są stalowe. Sam tego nie sprawdzałem, warunków nie ma, ale uwierzmy, że gdybyśmy trafili na jakiś kamień czy korzeń sterczący spod ziemi i uderzylibyśmy tym samochodem o taką przeszkodę, to nic by się nie stało, dlatego że właśnie te osłony spełnią swoją funkcję. Podsumowując, Audi A6 Allroad wygląda tak, jakby elegancki facet w drogim garniturze założył do niego wojskowe buty i namalował na twarzy wojenne barwy. Czy to źle? Myślę, że nabywcom tego typu samochodu taka zmiana przypadnie do gustu. No i oto przykład, kiedy przydaje się wysokie zawieszenie. Mieliśmy tu na drodze między drzewami taki całkiem sporym stopniu wystający kamień, tutaj porośnięty mchem, więc można by było nawet tego nie zauważyć. Zauważyliśmy i postanowiliśmy przetestować, bo na oko wyglądało, że samochód przejdzie. I przeszedł. Nie zahaczył o ten kamień ani trochę. Popatrzcie, tu jest grzbiet kamienia, a koła przeszły, prawda, po obu stronach i różnica wysokości no, jest całkiem spora. No tak na oko. Jakoś tak. No w każdym razie przeszło bez problemu i tutaj właśnie przydało się ustawienie nie tylko Allroad, to nawet ustawienie Lift, które dało nam 18,5 cm prześwitu. Ustawiliśmy się teraz Allroadem do kolejnego ujęcia i popatrzcie, jak bardzo jest przychylony. I teraz mała zagadka. Popatrzcie uważnie na ten samochód i zgadnijcie, ile przechylenia on teraz ma. Za chwilę Wam to pokażę na monitorku. Strzelajcie. Jeszcze parę sekund. Uwaga. I już przejmuję kamerę i pokazuję, jak jest naprawdę. Uwaga. 15 stopni. Trochę nas zaintrygowało to przychylenie samochodu i postanowiliśmy, bo tu na ekranie widać, że możliwe jest znacznie większe, więc postanowiliśmy, że ustawimy go nie tak, tylko tak, czyli prawe koło będzie stało w najniższym punkcie, a lewe wjedzie tu wysoko na krawędź. Po pierwsze zobaczymy, czy Audi da radę, a po drugie zobaczymy, ile to będzie stopni przechylenia. No panie i panowie, obstawiamy, ile teraz jest stopni przechylenia. Ja już to wiem, ale wygląda, że jest znacznie więcej niż ostatnio. A tak naprawdę tak źle wcale nie jest. Może żeby nie krzyczało, to zamknijmy te drzwi. I popatrzcie, 19 stopni przechylenia w prawo. I zwróćcie uwagę na to, że to jeszcze nawet nie jest w żółtej strefie. To jest dopiero od 20 chyba stopni jest w żółtej strefie, a czerwona strefa zaczyna się chyba od 33 tak na oko stopni. Tak więc samochód już jest naprawdę całkiem pokaźnie przychylony. Drzwi już pod górę ledwo się otwierają. Trzaskają, jak widać, mocno, kiedy je zamykam. Jest już niezwykle, a wciąż jeszcze nie jest nawet poziom ostrzegawczy. Posłuchajcie, postanowiliśmy jednak spróbować jeszcze raz i podjechać jeszcze bardziej pod większym kątem, bo jak to tak, mamy takie piękne warunki, prawda, takie górki, takie dołki i wciąż nawet nie jesteśmy w żółtej strefie, więc jeszcze jedno podejście. Słuchajcie, udało się osiągnąć 24 stopnie przechylenia. Już jesteśmy w żółtej strefie. Zaledwie na początku, zaledwie żółtej strefy. A ja tutaj nie mogę nawet pasów zapiąć, dlatego że przy tym przechyleniu one po prostu zostały zablokowane. I jak widać, siedzę tutaj bokiem nie dlatego, że tak lubię, tylko dlatego, że prosto nie umiem się utrzymać. Więc samochód jest naprawdę całkiem dobrze przygotowany do jazdy poza asfaltem. Możemy też zrobić mniej typowy test, a mianowicie test wysiadania, kiedy auto jest przychylone o 24 stopnie, a więc popatrzcie, podnosimy z wielkim trudem, ale podnosimy drzwi i zwróćcie uwagę, że drzwi są na to gotowe. Nie zamykają się, nie zatrzaskują się same pod własnym ciężarem, tylko są wciąż otwarte. No i teraz, prawda, wysiadamy, tutaj by się przydała jakiś uchwyt, ok, dżinsy z tyłu brudne, pierwszy błąd Audi, no ale poza tym jest ok. Gdyby jednak te drzwi były za ciężkie dla nas, to zawsze możemy zrobić inaczej. Oczywiście możemy otworzyć drzwi również na prawą stronę, ale gdyby przechylenie było jeszcze większe, zawsze możemy zrobić tak. Udało się! Pokonałem to.
Pod maską dosyć okrojony zestaw silników. Jest jedna wersja benzynowa 3.0 TFSI 333 konie i wersja V6 TDI, która może mieć 3 warianty mocy, albo 218, albo 272, albo testowana przez nas 320 koni mechanicznych i 650 Nm momentu obrotowego. Z tym silnikiem i Tiptronikiem 8-biegowym, napędem oczywiście na 4 koła, ten samochód przyspiesza do setki w godnej uwagi 5,5 sekundy, natomiast prędkość maksymalna, myślę, że ograniczona elektronicznie, 250 km na godzinę. Producent twierdzi, że średnie spalanie wyniesie 6,5 litra na 100 km. Tu śmiem wątpić, dlatego że spokojnie jadąc w okolicach 8 litrów ten samochód potrzebował, żeby przejechać 8 litrów na 100 km, żeby potrzebować z Warszawy do Krakowa, więc przypuszczam, że średnie spalanie będzie się wahało gdzieś w okolicach pewnie 9-10. Zresztą teraz, jak tutaj przestawialiśmy ten samochód po śniegu, myślę, że palił dosyć dużo, a mamy teraz na liczniku 9,7, więc mimo wszystko, jak na taką moc, auto jest dosyć oszczędne. Pojemność zbiornika paliwa zależy od tego, czy pod maską mamy silnik benzynowy, czy diesla. Benzyny mają 75 litrów, diesle 73. Po otwarciu klapki widzimy tu również wlew do AdBlue. Co do cen, mamy 4 wersje silnikowe i też 4 pozycje w cenniku i to nie są tanie rzeczy. Najtańszy jest 218-konny diesel, który kosztuje 272 tysiące złotych. Dopłacając 16 tysięcy złotych dostaniemy najmocniejszą z kolei jednostkę, czyli 3.0 TFSI 333 konie. Jeszcze 1200 złotych i mamy 272 konie w 3.0 TDI. Natomiast topowa wersja testowana przez nas, czyli 320-konne 3.0 TDI, kosztuje aż 303 tysiące złotych. Drzewo chyba zaraz przywróci? W sumie Audi A6 Allroad zawsze miało łatwe życie, bo o konkurencję było naprawdę trudno. Możemy oczywiście pójść do BMW i kupić 535 XD Touring, który będzie kosztował 292 tysiące złotych. Będzie miał 313 koni, więc porównywalna kwota, porównywalna moc, ale to nie jest to samo, bo BMW nie będzie miało takich bojowych właśnie nakładek, zderzaków i tak dalej. Również Mercedes może zaoferować wersję 4MATIC E350, która będzie miała 252 konie, więc wyraźnie słabsza i droższa, bo 298 tysięcy złotych. Od tej kwoty zaczyna się cennik właśnie E-klasy. Oczywiście jest na rynku samochód o bardzo podobnej filozofii. Jest to Volvo XC70, ale nawet w najdroższej wersji, czyli 2.4 D5 215 koni, jest znacznie tańsze od podstawowej wersji Audi A6 Allroad, dlatego że wersja sumą kosztuje 248 tysięcy złotych, a więc bezpośredniej konkurencji na dobrą sprawę nie ma. Pokażmy jeszcze, jak działa asystent zjazdu. Po jego włączeniu widzimy tu od razu w menu odpowiednie wskaźniki nachylenia. Natomiast wszystko, co musi zrobić kierowca, to stojąc na zboczu góry, jak widać tutaj będziemy jechać w dół, mamy w tej chwili 9 stopni nachylenia, to zdjąć nogę z gazu i z hamulca i poczekać, aż auto znajdzie się na dole. Ja tu w tej chwili nie naciskam hamulca, nie naciskam gazu. Jedziemy z niewielką prędkością rzędu 3-4 na godzinę i auto, jak widać, nie rozpędza się coraz szybciej, dlatego że jest kontrolowane właśnie przez asystenta zjazdu. Jak widać, informacja o tym, jakie mamy poziomy nachylenia, jest aktualizowana na bieżąco co chwilę i jak widać, te liczby zmieniają się odpowiednio do sytuacji na drodze. Nowe Audi A6 Allroad stało się bardziej cywilizowane. Zresztą popatrzcie na te 20-calowe felgi. Co ja z nimi robię w lesie? Oczywiście nie brakuje mu zdolności terenowych. Mamy tu i odpowiedni prześwit, i odpowiednią elektronikę, która pilnuje, żeby nam się nic nie stało, ale to już chyba nie jest to samo. To już nie jest tamten Allroad bazujący na Audi A6 C5, który miał i reduktor, który miał też więcej prześwitu, bo miał 208 mm prześwitu, czyli 23 mm więcej niż obecna generacja, ale też miał inną nazwę. Wtedy to było Audi Allroad i to pisane z dużej litery, a nie tak jak teraz Audi A6 Allroad z małej. Powiedziałbym tak, poprzednik miał wojskowe buty i do nich kazali mu założyć ładny garnitur, a obecna generacja ma ładny garnitur i do niego kazali jej założyć wojskowe buty. Wiecie,
to nie do końca to samo, bo pierwszemu mógł trochę przeszkadzać garnitur, a obecnej generacji mogą trochę przeszkadzać buty. Ale ja rozumiem Audi, dlatego że to, co zostało zrobione łącznie ze zmianą nazwy, to wszystko miało stworzyć przestrzeń dla Audi Q7. I ta operacja oczywiście została przeprowadzona z powodzeniem, jak niemal wszystkie operacje w Audi, bo w zeszłym roku Audi A6 Allroad sprzedano 138 sztuk, a Audi Q7 już zresztą na końcu swojego życia w obecnej generacji sprzedano o wiele więcej, 338. Szczerze mówiąc, nie dziwię się wyższej sprzedaży Audi Q7, dlatego że w podstawowej wersji kosztuje z silnikiem diesla, kosztuje 247 tysięcy złotych, a Audi A6 Allroad z niewiele mocniejszym, również 3-litrowym silnikiem diesla kosztuje 25 tysięcy złotych więcej. Więcej niż Audi Q7, który jest większy, ma większy rozstaw osi, ma większy bagażnik, ma większy prześwit, nawet do 24 cm. No i ostatecznie wszyscy szybciej mu będą zjeżdżać na prawy pas. Z moim zdaniem nie musicie się zgadzać, ale chętnie poznam też Wasz punkt widzenia, dlatego też subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie ten film. Tym razem testowaliśmy drogie, uterenowione kombi, innym razem może przetestujemy tanie auto miejskie, a jeszcze innym razem, kto wie, może jest super samochód. Do zobaczenia.